Witam was bardzo serdecznie, Terniczycy i Terniki, w kolejnym odcinku informacyjnym. Mamy to, wróżby się spełniły, przecieki się spełniły, nowa kraina już jutro, bo w momencie, w którym ja nagrywam ten odcinek jest 13, a Whitemon ogłosiło, że 14.01 wychodzi nowa kraina, Pustkowia Havara. Ja dzisiaj wam opowiem co nieco na temat tego update'u, który wchodzi pewnie, jak to u Whitemona bywa, o 10 i zobaczymy, jak to będzie. A wydaje mi się, że będzie bardzo dobrze. Whitemon zaskoczyło, nowe sprzęty, karwasze, już nie tylko Berglisy. Przejdźmy po prostu do sedna. Czołem, Terniczycy i Terniki. Zgodnie z zapowiedziami na horyzoncie coraz wyraźniej maluje się duża aktualizacja wprowadzająca do gry nową krainę, która, mamy nadzieję, wielu z was jeszcze bardziej umili codzienną rozgrywkę i wciągnie swoim klimatem. Jedno jest pewne, będzie gorąco, czyli coś dla magów ognia. Już 14.01 na serwery wejdzie świeżutki content update. O dokładnej godzinie będziemy informować na naszych kanałach. Po wgraniu aktualizacji i uruchomieniu serwerów, klient gry automatycznie pobierze wprowadzone zmiany. Oto czego możemy się spodziewać, czyli mamy tak, nową ognistą krainę Pustkowie Havara, nowi przeciwnicy, w tym czempiony i elity. O nich na razie nic nie wiemy, jak się dowiem, nagram. I pewnie tym bossem będzie Havar. Zobaczymy. Nowe aktywności, dynamiczny event, zlecenie i daily questy. To będę robił na streamie. A propos streama, mordeczki, tu na górze wyświetla wam się link do mojego Twitcha. W momencie, w którym to oglądacie, może jest to dzisiaj, może jest to już w dniu update'u, będzie specjalny stream z tej oto aktualizacji. Polatamy sobie bossy, poszukamy czempionów, zobaczymy nowych przeciwników i oczywiście nową krainę, dlatego już bardzo serdecznie was zapraszam. 14.01, godzina 10.00. Nowa instancja z bossem Hyvar, nowe rzadkie przedmioty, nowy dedykowany bossowi quest, czyli będzie pewnie nowa linia, kontynuacja linii fabularnej w grze Broken Rank. Z dodatkowych rzeczy dwupoziomowa mapa świata, która pozwoli na przełączenie się na osobną mapę Tali. Krocz do serca wulkanu i zmierz się z jego panem. Płomienie sprowadzają zgubę, ale czasem przynoszą także nieoczekiwane dary. Jak widzicie, tu pewnie będzie może ten Havar. Obstałem, że tu się będzie wchodziło i tu będzie już ta instancja, czyli wybór trybu. Poznaj losy Wendara, mistrza kowalskiego z Lerdmore, który w wyniku tragicznych wydarzeń stracił wszystko, co było mu drogie. Hvar, pan wulkanu, nie mógł jednak pozwolić, by ktoś tak utalentowany zatracił się w żałobie. Obdarzył go szczególnym darem i nadał jego życiu nowy cel. Wszystko ma jednak swoją cenę. Ja tutaj jeszcze tak od siebie dodam, że jak wiemy, że tutaj płomienie, ogień i tak dalej. Rada dla magów ognia, jeżeli będziecie robili pierwszy raz instancję Havara, nie dawajcie sobie profilaktycznie inkantacji, bo może was to zgubić. Dla testu. Wejdź do królestwa Havara, pomóż Wendorowi stanąć u boku pana wulkanu lub uświadom mu, że jego dar jest jednocześnie przekleństwem. Rzuć wyzwanie władcy pustkowi albo przyjmij jego błogosławieństwo ognia. Oczywiście, jeśli okaże się go godzien. To jest pewnie ten nasz Wendar i ten Wendar będzie kowalem, który będzie nam kręcił i te maski, bo trochę tak wygląda, więc możemy się tak domniemywać, dociekać, że tutaj nowy kowal Wendar, może to jakiś brat Woberga, trochę tak podobnie brzmi. Pamiętaj, zadanie Cień Płomienia można rozpocząć u Zenlina na pustkowiu Havara, jeśli posiadasz przynajmniej 90 poziom postaci. Odkryj pustkowia Havara. Ponure pogłoski, które dochodzą od strony Alairu północnego, sprawiają, że zostawia za sobą odśnieżone przełęcze Demoter i rusza z garnizonu na zachód. Podczas długiej wędrówki mroźne górskie powietrze stopniowo gęstnieje od wyziewów siarki, a brudno-szare chmury pyłu przysłaniają słońce. Wkrótce dostrzegasz ich źródło, majaczący na horyzoncie wulkan i rozścierającą się u jego stóp pustynię popiołów, poprzecinaną ognistymi rozpadlinami i potokami lawy. Witaj w domenie Havara. Witaj w domenie Havara, zbawcy i zguby Alairu. Po chwili na drodze staje ci alairski posterunek, a gdy przekraczasz jego bramy, szybko staje się jasne, że nie służy on
odpieraniu zagrożeń z zewnątrz, lecz chronieniu reszty świata przed tym, co żyje na pustkowiu. Rodzące się w wulkanie, utkane z żywego ognia stwory to jednak za mało, by odstraszyć awanturników, ludzi interesu i żonnych wiedzy magów. Czyli to będzie pewnie nasze miasteczko. Mam nadzieję, że panowie z White Moon pomyśleli o teleporcie na pustkowia Hwara Gildii. Byłoby miło. Co musisz wiedzieć? Do nowej krainy dostaniesz się z garnizonu The Mother. Natomiast droga do samej instancji bossowej wiedzie przez wulkan. Sugerowane poziomy dla tej instancji w trybie przygody, czyli tej normalnej, że tak powiem, to 90-130, z kolei w trybie wyzwania 120-140. Czyli wiemy już, że mamy dwa tryby. Fajnie jakby będzie poznanie. Instancja ta jest instancją solo. I to jest coś w stylu Ibra Wula, więc trochę smutny. Dlaczego? Dlatego, że ten Heurokratos taki fajny, ale zapomniany mi się wydaje, to jest dobre dla... No tak... Trochę jest tam utrudnienie, że trzeba mieć tą taką dziwną wejściówkę, mi się tego nie chce latać. Przeleciałem to chyba tylko do Epika i jakoś tak, niby tam to jest nie instancją solo, ale tu instancja solo. Nie będę oceniał pochopnie, wejdę, sprawdzę. Może być fajnie, zobaczymy. Prostaż wyzwaniom, jakie rzuca ci ta kraina, czy pochłoną cię płomienie, jak wielu śmiałków przed tobą. Wkrocz na pustkowia Hwara i przekonaj się. Ale lepiej dobrze naostrz broń i przygotuj wszelkie zaklęcia, bo na twojej drodze na pewno staną. Skorie. Pochodzenie tych ognistych insektoidów pozostaje zagadką. Niektórzy sądzą, że Hwar stworzył je ze spaczonej swym ogniem fauny Alairu, a inni, że przedostały się do naszego świata z ukrytej w sercu wulkanu anomalii. Pewne jest tylko jedno. Są śmiertelnie niebezpieczne, a ich ostre, jak brzytwa odnóża, rozszarpały na strzępy już wielu śmiałków, którzy odważyli się zapuścić na pustkowie. To ogólnie wygląda jak modliszka. Jeżeli to będzie takie wielkie jak modliszka, no to jest po prostu kopiuj wklej z modliszki, tylko zmieniona tekstura. Nie mam nic do tego, jakby... Wszystko co nowe w Brokenie jest dobre. Tak mi się wydaje. Nie ugaśli. Wojownicy, którzy pragną potęgi, mogą oddać swe życie Hwarowi, aby zyskać jego błogosławieństwo. Pan wulkanu oczyszcza ich ze wszystkich ludzkich słabości i obdarza wykutymi w sercu wulkanu ostrzami. Nie ugaśli, są niestrudzeni, nie czują bólu ani zmęczenia, ale płacą za to wysoką cenę. Stają się bezzwolnymi żołnierzami Hwara, strzegącymi jego domeny w oczekiwaniu na dzień, kiedy poprowadzi ich legiony na podbój świata. No i to są nasi nieugaśni. Fajne, nowe, nie widziałem nigdy wcześniej, chyba że na evencie dziady te kościotrupy, może podobne, ale nie będę się doszukiwał. Wygląda to bosko. Spłonki i lawie. Zwiewne utkan z lawy kapłanki Hwara i strażniczki sekretów wulkanu zajmują się pielgrzymami, którzy przybyli oddać swe życie panu pustkowi i przygotowują ich do przejścia przemiany. Ich nieludzkie piękno uśpiło już czujność wielu awanturników, którzy nie chcieli złożyć pokłonu Hwarowi i skończyli jako stos zwęglonych kości. Ładne. No takie... Jakbym był najebany na imprezie, to może bym poderwał. Dalej. No i tu jest chyba jakaś ich boss. Może to jest czempion? Może. A to dopiero początek niebezpieczeństwa. Nie daj się lękom, bo w sercu wulkanu czekają również rzadkie przedmioty, które dotąd nie widziało ludzkie oko. I przechodzimy do rzeczy. Pokonując głównego bossa, czyli Hwara, masz szansę zdobyć rozdzieracz światów, topór dwuręczny. Jak możemy przypuszczać, będzie to na 90 poziom. Zamiast Batagura? Tego właśnie nie rozumiem, po co ten topór dwuręczny. Ale dobra. Topór dwuręczny. No Batagur to jest młot. Kornaksy. Karwasze magiczne zamiast berglisów. Znaczy zamiast. Puriony. Karwasze fizyczne i Hwariony. Rękawice fizyczne. I to jest akurat spoko, bo w sumie magowie ognia mają pazury. A ci mają zadry,
Zobaczymy, musimy to przetestować. Przedmioty przeznaczone są na poziom 90 i 95. Pełną listę rzeczy, które wejdą w nadchodzącej aktualizacji, znajdziecie w aktualnościach na naszej stronie. Changelog zostanie opublikowany w okolicach wgrywania aktualizacji. Ten changelog będziecie mieli w opisie tego filmu, link do changelogu, jak i macie link do tego artykułu w opisie. Także warto się zapoznać, jeżeli ktoś chce we własnym zakresie. A co dalej? Jak obiecaliśmy, pracujemy nad planem aktualizacji na 2025. Plan ten wyznaczy i zarazem ukaże Wam kierunek, w którym będzie zmierzał Broken Ranks. Na pewno jesteście ciekawi, co dobrego będzie Was czekało w tym roku, prawda? Z kolei my chcemy, żebyście byli na bieżąco. Postaramy się podzielić nimi możliwie jak najszybciej. Dziękujemy, że jesteście z nami i za Wasze niegasnące zaangażowanie. Do zobaczenia na szlaku. Ja osobiście chciałbym podziękować White Moonowi, że zrobili robotę. Co do tego, jak ona została zrobiona, ocenię to oczywiście na streamie, dlatego link na górze. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek informacyjny, widzu, zostaw oczywiście łapeczkę, subskrypcję, żeby mieć powiadomienia o odcinkach. Ja Ci życzę przede wszystkim dropa i jak najlepszych wrażeń z nowego update'u w grze Broken Ranks. Trzymajcie się, na razie, cześć.